Hej, cześć, tu Mateusz z Mad Max. Ja Was witam ciepło na czytaniu miesięcznym na wrzesień i tradycyjnie zobaczymy ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach i całość zakończymy informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, żeby można było wówczas sobie wyciągnąć taką większą wiedzę z obu czytań dla znaków słonecznych i ascendentalnych. Koziorożce, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na wrzesień. Być może jest ktoś na rozstaju dróg, jakieś rozdroże. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Dziwna rzecz, ale mi się wydaje, że też koziorożce jakoś chyba nie za bardzo chcą wychodzić ze strefy komfortu. Lubią może posiedzieć w domu albo u siebie na działce. Jakoś tak niechętnie ryzykują w tym miesiącu. Co odchodzi do przeszłości? No ewentualnie udajecie się do miejsc i odwiedzacie osoby, które po prostu znacie, lubicie i są sprawdzone. Tutaj akurat nieźle, dlatego że jakiś konflikt odchodzi do przeszłości i w ogóle mi się wydaje, że to będzie bardzo spokojny miesiąc. Jak Wy się przedstawiacie? No cóż, są dwie piątki, buław oraz mieczy. To też tak jakby ktoś z Was przestał walczyć ze sobą w ogóle. A o co może chodzić? Jaka będzie dla Was rada? Karta umiarkowania. No, słuchajcie, wypadałoby rzeczywiście pozwolić sobie na to, aby ten miesiąc był spokojny, spokojniejszy. Może mniej dynamiczny aniżeli poprzednie. Przyda Wam się to się Wam przyda Wam się to. Jak już sobie życzycie. Czego nie robić, czego unikać. No cóż, to czytanie może lekko zahaczyć o jakąś relację romantyczną, ale niekoniecznie, bo czytanie na miłość i uczucia będzie zaraz po tym, ale w ogóle widzę tutaj jakąś relację, w której ostatnio było dużo żalu, może nawet kłótni, waśni. Zobaczcie, z przełożenia jest dla Was trójka mieczy i jest to karta złamanego serca, ale to teraz jeszcze nie robimy czytania na miłość i uczucia. Ta karta mogłaby sugerować jakiś żal i ewentualnie jakieś trudności związane z pewną bliską Wam relacją, z jakąś bliską Wam osobą po prostu.
No ta karta ewidentnie gdzieś, tutaj mi się gdzieś pod spodem jakiś as mieczy wybrał. Ta karta ewidentnie sugeruje, że w tym miesiącu jesteście osobami bardzo wrażliwymi. Nie mówię, że nigdy nie jesteście, ale w tym miesiącu już zwłaszcza. Należy gdzieś dbać o siebie, nie tylko o swoje ciało, nie tylko o odpoczynek swojego ciała, ale również o swój umysł, o ukojenie. Wydaje mi się, że być może ostatnio też bardzo Wam się uaktywnił krytyk taki wewnętrzny, który gdzieś krytykował Was, a wypadałoby się zastanowić, kiedy taki krytyk się wykształcił w przyszłości, skąd go wynika, może porozmawiać sobie troszeczkę z nim i go po prostu wygonić ze swojego życia. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dwójka buław i dwójka buław może być kartą rozdroża, która mówi o tym, że stoicie na rozdrożu, na rozstaju dróg i zastanawiacie się, którą drogę wybrać. Czy zaufać komuś, czy raczej dać sobie spokój z pewną relacją. Czy odejść, czy zostać. Czy w ogóle ryzykować coś w tym miesiącu, na przykład zmianę pracy albo zakładanie własnego biznesu, rozpoczynanie czegoś tam innego, czy lepiej odłożyć to w czasie. Tutaj jest takie zastanawianie się, czy ja ten miesiąc mam jeszcze odpocząć, czy on ma być mniej dynamiczny i jeszcze być taką strefą komfortu, ponieważ dwójka buław ewidentnie jest tą strefą komfortu, czy już w tym miesiącu gdzieś tutaj z kopyta ruszyć, bądź zakończyć pewną relację. Momento. I wcale to nie musi, słuchajcie, chodzić o relację romantyczną. To już wcześniej wspomniałem. I teraz zobaczcie, przychodzi do Was karta pustelnika. Ja go bardzo lubię w tej talii. On przedstawia tutaj, ta karta przedstawia takiego leśnego druida. I słuchajcie, ta karta może mówić o tym, że tutaj w tym miesiącu potrzeba rzeczywiście troszeczkę odizolować się od osób, z którymi ostatnio było trudno, które jakoś szybko łapały fochy, wybuchały, obwiniały Was za coś. Bądź w ogóle od osób, z którymi w relacjach było coś nie tak. Mi się wydaje, że w tym miesiącu wypadałoby się zdystansować i zobaczyć, jak te osoby będą rzeczywiście na to reagować. Czy będą się starały i tak dalej, i tak dalej. Pustelnik gdzieś w ogóle sugeruje, że dobrze Wam zrobi czas spędzony tylko i wyłącznie ze sobą. Nie mówię oczywiście, że cały miesiąc gdzieś w dziczy, chyba że chcecie, ale w ogóle im więcej czasu ze sobą, na przykład po pracy, wieczorami, tym lepiej. Może chodzić o medytację, o spacery tylko ze sobą, albo w ogóle słuchajcie o momenty wyciszenia, w których rozmawiacie ze sobą. Pytacie się siebie, co Wam nie odpowiada, dlaczego tutaj jest jakiś żal do kogoś ewentualnie. Być może właśnie skąd ten krytyk Wasz wewnętrzny się bierze. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje. Tutaj zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta piątki buław, i jest to karta konfliktu oraz rywalizacji. I zobaczcie, ta karta w tej talii przedstawia takie smoki ziejące ogniem. Dosyć taka sroga karta właśnie w tej talii, ale to odchodzi do przeszłości. To tak jak po pierwsze zakończyłby się jakiś konflikt z pewną bliską Wam osobą, na pewno po prostu gdzieś ten konflikt ucicha, a Wy się lekko wycofujecie i tak jak już mówiłem, opłaca się obserwować, co będzie dalej, czekacie na czyjś ruch. Ewentualnie tutaj jest koniec konfliktu wewnętrznego, a propos na przykład tego rozdroża. Nie lubię strefy komfortu związanej z byciem w pracy, która sprawia, że mam gdzieś jakieś bezpieczeństwo życiowe, finansowe, ale jestem w niej wypalona. Ale potrzebuję nowych wyzwań, zmian, potrzebuję się ruszyć. Taki na przykład konflikt. Tutaj odchodzi to do przeszłości, więc najprawdopodobniej w tym miesiącu odpuszczacie jakieś ryzyko, wychodzenie ze strefy komfortu. Raczej ten miesiąc jest ku odpoczynkowi, ku rozmowach ze sobą, ku radzeniem sobie z jakimś krytykiem, i po prostu mniej dynamiczny, spokojniejszy miesiąc. Tylko i wyłącznie dlatego, że Wy sobie tego życzycie.
Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako piątka mieczy. I piątka mieczy mogłaby mówić o jakimś poddaniu się a propos właśnie konfliktu z kimś lub rzeczywiście konfliktu wewnętrznego. Ja mam wrażenie, że w tym miesiącu nawet może was lekki leni trzymać, ale to nic, słuchajcie. Nie krytykujcie się za to. Gdzieś tutaj wypadałoby wyjść z takiego założenia, że lenistwo też się należy. Ja na przykład uwielbiam się lenić. Naprawdę. Jest to jedna z moich ulubionych rzeczy w życiu. Co nie znaczy, że robię to często. Ale jak już się lenię, to naprawdę lenię się na 100%. I nie krytykuję się za to. Wręcz czerpię każdą sekundę satysfakcji z nic nie robienia. Albo w ogóle z lenistwa. Lenistwo jest super. Oczywiście kontrolowany. Piątka mieczy sugeruje, że gdzieś tutaj też nie pracujecie ponad miarę i nie staracie się gdzieś, najprawdopodobniej w relacji, gdzie ktoś tych starań nie odwzajemnia, więcej aniżeli trzeba. Nie staracie się więcej aniżeli trzeba. Słuchajcie, w Radzie jest dla was karta umiarkowania. To tutaj od razu mi się przypomniała moja babcia i to, co ona zazwyczaj do mnie mówi. Spokój cię ratuje. I słuchajcie, tutaj właśnie w Radzie jest spokój, ukojenie, zadbanie rzeczywiście o swój układ nerwowy, na przykład spożywając mniej kawy w tym miesiącu, cukru, napojów wyskokowych i wszystkiego, co miałoby was gdzieś pobudzać. Niech to rzeczywiście będzie spokojniejszy miesiąc i też bym powiedział, odpuścić sobie jakąś walkę i wysiłek, zwłaszcza jeśli do końca tego nie czujecie. To tak na przykład a propos zmian. Być może, słuchajcie, ostatnio robiłem czytanie a propos przekazu od Wszechświata, więc sprawdźcie sobie, jeśli jeszcze nie widzieliście, ale tam było coś mniej więcej, w którejś z grup, że czasami jest tak, że chcemy coś zmienić, żeby gdzieś uciec od tego, co jest teraz. A może gdzieś wypadałoby jednak zostać, spróbować popracować nad tym, co mamy i też ewentualnie docenić i może okaże się, że wcale nie trzeba zmieniać. Ewentualnie jak zmienimy, to może się okazać, że nasze podejście jest takie, że nawet w nowym miejscu czy w nowej sytuacji nam się nie podoba. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Czego nie robić, czego unikać? Karta siły, karta mocy, którą też uwielbiam w tej talii. Tutaj jest piękny żubr i na nim taka leśna wróżka. Słuchajcie, unikać unoszenia się honorem, unikać wysiłku. Tam, gdzie jest wysiłek, tam to znaczy, że trzeba gdzieś to odpuścić. I na przykład, jeśli angażujecie się w coś, co nie do końca czujecie, ale tutaj jest takie zawzięcie, dobra, dam radę. Albo zagryzę zęby i na przykład nie będę zwracać komuś uwagi, albo dalej się spotykał z tą osobą, mimo tego, że mnie rani. Czegoś takiego nie robić. Znowu to powtórzę, pozwolić sobie na spokojniejszy miesiąc. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia i sprawdźmy ogólną energię na ten miesiąc. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się wasz partner lub partnerka w związku, w relacji. Ktoś tutaj ucieka od odpowiedzialności, od rozmów. Jak wy się przedstawiacie? Tutaj bardzo rozwinięta intuicja. Czy jeśli chodzi o single, czy o osoby w związkach, w jakichkolwiek, czy nowych, czy już z jakimś bagażem doświadczeń. Ufajcie sobie. Wiecie, co macie robić i wiecie, jak wygląda dana sytuacja. Nie wątpić w to rzeczywiście, co wam przychodzi do głowy.
co Wam podpowiada intuicja. Jaka będzie dla Was rada? W Radzie jest pustelnik. Jeśli ktoś potrzebuje separacji, albo na przykład w ogóle spędzić mniej czasu w tym miesiącu z drugą połówką, a więcej ze sobą tylko i wyłącznie, albo więcej ze swoją rodziną, ze swoimi przyjaciółmi, zrobić to. I nie chodzi tutaj o jakiś dramat albo składanie papierów rozwodowych, czy tam a propos separacji, tylko po prostu gdzieś wypadałoby się zdystansować. Czego nie robić, czego unikać. No cóż, ciekawa sprawa. Wydaje mi się, że dosyć jasno tutaj się wszystko ułożyło, ale momento. I słuchajcie, z przełożenia dla związków jest trójka kielichów i trójka kielichów może mówić z jednej strony albo o lekceważeniu czyichś potrzeb, albo o, słuchajcie, zabawie i spędzaniu czasu z bliskimi, z przyjaciółmi, z rodziną. I wydaje mi się, że być może w Waszych relacjach jest troszeczkę zazdrości. Nie powiedziałbym, że kontroli, chociaż rzeczywiście to słowo mi tutaj od razu przyszło na myśl, no bo zazdrość gdzieś z jednej strony, no pewnie z kontrolą można łączyć, ale nie taką kontrolą w stylu diabła, tylko na tej zasadzie, że no wy na przykład macie jakieś spotkania z przyjaciółmi czy z ludźmi z pracy, ale druga połówka się tutaj gdzieś na przykład obraża. Takie mam wrażenie, coś takiego może być, taka pasywna agresja. Trójka kielichów też mówi, że no, trzeba popracować nad czym? Nad artykułowaniem tego faktu, że rzeczywiście oburza Was coś w drugiej osobie, zwłaszcza jeśli Was nie słucha, lekceważy, nie stosuje się do Waszych próśb. Zobaczcie, z przełożenia dla singli trójka kielichów. No i ta karta właśnie sugeruje zabawę, świętowanie. Być może będą jakieś okazje w tym miesiącu, może czyjeś urodziny, może czyjeś zaręczyny. I fajnie. Gdzieś wychodzi na to, że może być w tym miesiącu wesoło. I dla singli, i dla osób w związkach. Tak bym powiedział. Ale no, jeśli ktoś powraca z przeszłości, to najprawdopodobniej ta osoba ma tylko i wyłącznie zamiary romansowe albo ma już kogoś. Zobaczcie, w ogólnej energii dla związków jest szóstka mieczy, a szóstka mieczy mówi o takim wyruszeniu do przodu i zostawieniu za sobą czegoś trudnego, być może nawet niedokończonego. I teraz tak, tutaj jest informacja, że czasami rzeczywiście wypadałoby dać sobie czas, kredyt zaufania, być może spędzić troszeczkę więcej czasu oddzielnie, żeby coś przemyśleć, ułożyć sobie w głowie. Ewentualnie jeśli są jakieś napięcia, no to jedno na spacer w jedną stronę, drugie w drugą stronę i wrócić do rozmowy dopiero jak już odpoczniecie i umysł się troszeczkę rozjaśni. Słuchajcie, jeśli chodzi o single, to dla Was w ogólnej energii szóstka mieczy. Ja bym powiedział tak, może rzeczywiście powrócić coś, co motocykl na potwierdzenie, coś, co wydawało się rzeczywiście zakończone, być może nawet relacja z kimś, kto ranił w przeszłości lub raniło. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że ktoś może przyjąć taką postawę w tym miesiącu. Okej, ja tutaj po prostu korzystam z życia, bawię się, nie mówię tutaj o imprezach, bo korzystanie z życia może być czymkolwiek dla każdego. Może być nawet tym lenistwem, o którym wcześniej wspomniałem. I teraz nie chcę poznawać nowych osób, nie
nie daje się tutaj gdzieś złapać w sidła byłem i tak dalej, i tak dalej. No taka postawa. Zostawiacie ze sobą przeszłość i na razie podejmujecie decyzję o tym, że odpuszczacie randki. Zobaczcie, partner lub partnerka przedstawia się jako 7 mieczy. I 7 mieczy może sugerować, że ktoś ucieka od rozmowy, ktoś ucieka od wzięcia odpowiedzialności za jakieś swoje czyny. Ewentualnie, słuchajcie, w ogóle tutaj ktoś jest dosyć zazdrosny, na przykład o wasze wyjścia bez drugiej połowy, podczas gdy on czy ona gdzieś tutaj jak najbardziej egzekwuje sobie tutaj prawo do tego, żeby robić co chce. No cóż, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie tutaj na to wychodzi. Słuchajcie, do singli przychodzi 7 mieczy, czyli najprawdopodobniej ktoś z przeszłości, kto ranił, kto oszukiwał, być może szuka atencji, romansu, uwagi. Teraz najprawdopodobniej też będzie oszukiwać, więc powiedziałbym, żeby tego nie rozwijać. W ogóle wydaje mi się, że to nie jest dobry miesiąc na poznanie nowej osoby. Od razu Wam szczerze mówię. Myślę, że chyba lepiej uchronić siebie przed czymś niedobrym, prawda? Słuchajcie, Wy w związkach przedstawiacie się jako karta księżyca. No i księżyc to jest ukrywanie czegoś, coś niejasnego, nie wprost. Być może w ogóle ukrywanie swoich potrzeb, uczuć i tak dalej, które jeszcze muszą Was dojrzeć. Trzeba sobie coś przemyśleć, zanim rzeczywiście powiecie o czymś drugiej połowie. I to na przykład może być związane z jakąś zazdrością, albo z tym, w jaki sposób spędzacie czas, albo z tym, że w ogóle na przykład nie macie dla siebie czasu, bo Wasz partner czy partnerka stale zajęci i być może na przykład macie wrażenie, że ze swoją rodziną gdzieś tutaj dla nich ma zawsze czas, a dla Was ostatnio nie. Karta księżyca też mówi o tym, że Wy też tutaj zaczynacie się dystansować. Też, żeby obserwować, co druga osoba będzie robiła. Zobaczcie, single, Wy przedstawiacie się jako karta księżyca i księżyc, to jest właśnie intuicja. Używanie intuicji i swojej mądrości, która rzeczywiście może Was obronić, ochronić przed wejściem w relację z oszustem, toksyczną osobą, być może przed powrotem oszusta lub toksycznej osoby. Tak bym zasugerował. Słuchać tego, co Wam podpowiada intuicja. Też w ogóle mam wrażenie, że raczej wycofujecie się z randkowania. Macie jakieś tam inne swoje sprawy, nawet Wam się nie chce. I nie ubolewacie z tego powodu. Zobaczcie, w Radzie dla Związków jest karta pustelnika, a pustelnik właśnie, gdzieś tutaj potrzebuje przestrzeni, potrzebuje zaufania. Tutaj gdzieś też musi sobie coś przemyśleć i być może więcej właśnie czasu spędzić oddzielnie. Jeśli myślicie o separacji, również jest to zielone światło. Dla singli rada, karta pustelnika. Najprawdopodobniej rzeczywiście raczej unikać albo osób z przeszłości, które kiedyś raniły, albo nawet jeśli nie raniły, to takich osób, które wracają jak bumerangi. Ekshumacji nie robić, bo gdzieś najprawdopodobniej tutaj będą albo oszukiwać, albo szukać czegoś zupełnie innego aniżeli Wy. Po prostu. Pustelnik raczej mówi o tym, żeby w tym miesiącu może odpuścić sobie poznawanie nowych osób. Czego nie robić, czego unikać dla związków? Karta 10 monet. Słuchajcie, nie jest to tylko karta obfitości finansowej, ale też karta rodziny. I tutaj gdzieś wychodzi na to, że jeśli są niezdrowe kontakty Waszych partnerów lub partnerek ze swoimi rodzicami, matkami, rodzinami, to gdzieś rzeczywiście zamiast na przykład się burzyć albo strzelać focha, po prostu gdzieś zdystansować się i dać jasno do zrozumienia, co o tym myślicie i tyle. Być może ta druga osoba też gdzieś sobie tutaj musi pewne rzeczy przemyśleć. 10 monet. Też bym powiedział, żeby pewne sprawy związane z alimentami, z pieniędzmi, nawet jeśli chodzi o byłych, rozwiązywać
na drodze sądowej albo przy pomocy kogoś, kto się na tym zna. Czego nie robić, czego unikać dla singli, 10 monet. No właśnie, słuchajcie. Unikajcie budowania na nowo relacji, która już kiedyś została zburzona. Też bym powiedział, żeby nie robić nic wbrew sobie, i to chyba też było w ogólnym czytaniu. I jeśli naprawdę nie czujecie się, no na przykład na siłach, albo nie czujecie ochoty do tego, żeby poznawać nowe osoby, nie róbcie tego. Ale jeśli to zbyt długo trwa, to trzeba zastanowić się, jaki jest problem i jak go rozwiązać, żeby gdzieś móc się odblokować, bo tak cały czas się nie będzie dało. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Co do Was przychodzi, co się pojawia? Może sporo pracy. Co odchodzi do przeszłości? Nie będzie jakiegoś nowego etapu. Najprawdopodobniej dlatego, że w obecnym etapie, podczas obecnego etapu da się coś ugrać. Jak Wy się przedstawiacie? No proszę, 6 kielichów. Być może ktoś z Was ciężko pracuje na spełnienie jakichś marzeń zawodowych czy edukacyjnych. I powiedziałbym, że być może właśnie dlatego jest to spokojniejszy miesiąc, ponieważ oddajecie się właśnie temu, a nie na przykład romansom czy konfliktom. Macie tutaj cel, do którego dążycie. Dobrze, a rada dla Was? No dobrze. Czego nie robić, czego unikać? No, wrażliwce w tym miesiącu z Was. Momento. O, ja stuknąłem się w zęby. Mam nadzieję, że nie było słychać. Powiem tak, od razu rozpocznę z przełożenia 9 mieczy. Karta, która może sugerować chomika w głowie, który gdzieś tutaj kręci się w kołowrotku i nie może wystopować. Najprawdopodobniej za dużo myślicie, za mocno drążycie. Być może po prostu za dużo się stresujecie i macie przez to nawet momentami problemy ze snem. A propos pieniędzy i pracy. I to może dotyczyć na przykład zmiany. Kurczę, czy mam się zwalniać, czy mam próbować gdzieś swoich szans gdzieś indziej. To też odsyłam Was do sprawdzenia jeszcze raz czytania ogólnego. 9 mieczy może mówić o energii z sierpnia na przykład, albo sprzed tam powiedzmy kilku ostatnich dni lub tygodni. Bo na szczęście w ogólnej energii jest królowa mieczy, a królowa mieczy jest osobą taką właśnie ogarniętą, która myśli raczej tak jakby rozumem się kieruje, aniżeli sercem. Umie gdzieś tutaj odgrodzić emocje od faktów i rzeczywiście działa w sposób taki opanowany. Rozmawia w sposób dyplomatyczny. Jest profesjonalistką. I to wszystko, to co wcześniej wymieniłem, gdzieś sprawia, że umiecie zapanować nad tą 9 mieczy. Czyli nad jakimś stresem, że nie uda mi się, nie dam rady i tak dalej, i tak dalej. Królowa mieczy jest przygotowana i profesjonalna, więc jak ma się nie udać? Zobaczcie, przychodzi do Was 8 monet
a 8 monet to karta pracy, być może nawet szkolenia się i nauki. Na pewno takiej, słuchajcie, wytężonej pracy, skupionej na detalach. I ja bym powiedział w ten sposób. Na przykład, jeśli były plany a propos zmiany pracy w tym miesiącu, twierdzicie, dobra, dajecie sobie ostatnią szansę, powiedzmy, w obecnym miejscu pracy, staracie się jak możecie, prosicie też na przykład szefostwo o pomoc w jakimś rozwoju, szkolenie jakieś, być może edukacja, żeby podwyższyć tutaj swoje co? No, jak to się mówi? Żeby podwyższyć, wyleciało mi z głowy. Nie żeby podwyższyć swoje wykształcenie, tylko co? Zainwestować w swój rozwój zawodowy. O, niech tak będzie. No tak. Wychodzicie z założenia, że lepiej chyba na razie jeszcze tutaj popróbować. Zobaczcie, tym bardziej, że do przeszłości odchodzi karta świata. A świat może mówić o wyruszaniu w nową drogę. Być może, jeśli chodzi o wyjazd zagraniczny i na przykład rzucenie wszystkiego i wyjazd do pracy za granicę. Teraz to się chyba jeszcze, słuchajcie, nie odbędzie. W ogóle mam wrażenie, że nie ma tutaj jakiegoś zakończenia w tym miesiącu. Być może też dlatego, że podczas jakiejś ważnej rozmowy, do której się bardzo przygotujecie, jesteście w stanie otrzymać więcej albo dostać plan na to, jak macie działać, żeby dojść do podwyżki, do awansu, do jakiegoś stanowiska. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako 6 kielichów, a 6 kielichów mogłaby być kartą rozmarzenia. I powiedziałbym, że są gdzieś rzeczywiście w waszych głowach marzenia a propos może swojego własnego biznesu, albo zmiany pracy, jakiegoś stanowiska. Na razie jeszcze tego nie robić. Przygotować się jeszcze do tego, być może nawet gdzieś na boku sobie już coś próbować, ale dopóki gdzieś tutaj nie ma pewności, że rzeczywiście daje wam to jakieś profity i tak dalej, to nie rezygnujcie z obecnego miejsca pracy, z obecnego zatrudnienia. 6 kielichów może też mówić o tym, że podoba wam się ktoś w pracy lub w szkole czy na uczelni i przez to zastanawiacie się dużo i myślicie i drążycie dużo. Czy próbować, czy nie. Czy w ogóle ma to gdzieś szansę? Czy brnąć w to, czy sobie dać spokój? Zobaczcie, w Radzie jest 2 kielichów, a to jest karta nie tylko miłości, ale też w ogóle ona przedstawia tutaj splecione dłonie i stukające się kielichy. I jest to informacja, żeby gdzieś podać sobie z kimś w pracy rękę na zgodę. Jeśli się nie lubicie, to nic, nie musicie się kochać w pracy, ale gdzieś profesjonalizm należałoby zachować. Po prostu porozmawiać z tą osobą. 2 kielichów też mówi, żeby gdzieś rozmawiać z szefostwem, dlatego że macie gdzieś tutaj szansę dojść do ładu i składu i coś sobie tutaj postanowić, że tak powiem. Na przykład potrzebujecie rozwoju, robicie jakiś plan z pracodawcą na kilka miesięcy, co i jak robicie, jak się rozwijacie, i gdzieś określacie czas, w jaki sposób to będzie robione, jaką pomoc dostaniecie i tak dalej, i tak dalej. Czego nie robić, czego unikać? 7 monet. I to jest właśnie karta takiego... Jest to karta cierpliwości. Cierpliwości, planowania i myślenia przyszłościowo. Nie podejmować decyzji pod wpływem chwili, emocji, impulsu. Gdzieś tutaj rzeczywiście kierować się rozumem, aniżeli sercem. Jeśli mają być jakieś zmiany, to jeszcze nie teraz. I ta karta też mówi, żeby nie zwlekać z komunikacją o swoich potrzebach a propos rozwoju, wynagrodzenia, szacunku w miejscu pracy. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, dlatego że pomoże mi to w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.